Andrzej Kosendiak, dyrektor Narodowego Forum Muzyki. Witam Państwa we Wrocławiu, Państwa w muzycznym Wrocławiu, w miejscu, które było sercem muzyki Wrocławia od początków XVII wieku aż po wiek XX. W tej sali, w tym pięknym wnętrzu Oratorium Marianum, która była częścią kompleksu uniwersyteckiego we Wrocławiu, odbywały się najważniejsze wydarzenia muzyczne i przybywali tutaj, gościli najwspanialsi artyści europejscy. Johann Brahms, Niccolò Paganini, Karl Maria von Weber i wielu innych tutaj właśnie w tym miejscu koncertowali. To muzyczne serce Wrocławia nazywa się Oratorium Marianum. Sala uniwersytecka poświęcona Maryi. Artyści uwiecznili ponad oknami poszczególne sentencje z litanii maryjnej, więc możemy tutaj właśnie pomiędzy freskami podziwiać wymalowane sentencje, a na suficie piękna wizja rajskiej kapeli. The Bratislava Cantas is not only dedicated to Baroque music or ancient music. We have repertoire this year, for example, that goes from medieval music until Penderecki, for example, that we had in the opening concert. So the festival is mainly devoted to oratorio music, so to vocal music, and especially sacred music of or oratorio type of music. 68 lat temu powstał festiwal, który bym powiedział na owe czasy był bardzo rewolucyjny. Poświęcony był bowiem najpiękniejszemu instrumentowi, jakim jest ludzki głos. To festiwal również bardzo wnętrzny, bo wpisany jest w miasto. Odbywa się w różnych miejscach. No, dzisiaj mamy Narodowy Forum Muzyki, wspaniałą salę koncertową, ale to jest wiele wnętrz, świątyń, sal uniwersyteckich, synagoga i bardzo wiele innych, w których ten festiwal się odbywa. Bratislavia Cantas jest festiwalem wrocławskim, wpisanym w to piękne miasto, w tę architekturę, w życie miejskie. Za mną organy, które są 100 lat starsze od tej sali, zbudowane w latach 30. wieku XVII. Autorstwa Kaspariniego, śląskiego budowniczego organów, przeniesione zostały tutaj z kościoła świętej Elżbiety po pożarze tego kościoła w XX wieku i tutaj mogą służyć przy wykonywaniu muzyki barokowej, ponieważ to miejsce jest bardzo ważnym miejscem również i dzisiaj. Nie tylko w przeszłości, ale w dzisiejszym Wrocławiu spotykamy się tutaj, by wykonywać muzykę, szczególnie muzykę XVII i XVIII wieku. We wnętrzu kościoła świętej Elżbiety znajdował się instrument ołtarzowy, organy, które mieliśmy okazję podziwiać w auli uniwersyteckiej, do której został przeniesiony. Natomiast po drugiej stronie główny instrument zbudowany przez Englera spłonął. I to, co widzimy teraz, to odrestaurowany przez niemiecką firmę Philippa Kleissa wspaniały instrument barokowy. Również ta świątynia jest wnętrzem, w którym wybrzmiewa muzyka. Mamy kościół gotycki w wystroju barokowym. Tutaj myślę, że można wykonywać muzykę właśnie od wczesnego średniowiecza aż po późny barok. To piękne miasto, w którym się znajdujemy, w Rynku, to miasto przeżyło wielki dramat w maju 1945 roku. Z rozkazu Hitlera ludność miasta została ewakuowana do Niemiec przed Armią Czerwoną, która otoczyła Wrocław przez miesięcy.
były tu bombardowania, które zrujnowały miasto. W 70% z tych domów niewiele się zachowało, ruiny. Miasto zostało odbudowane przez wrocławian, którzy zamieszkali te ruiny, przybywając ze wschodnich części Polski. Zmiana granic zdecydowana po wojnie spowodowała, że wielu z mieszkańców wschodnich terenów, tak jak moi rodzice i dziadkowie, musieli się przenieść, szukając swojego domu i znaleźli tutaj. This town had a very complex and tragic history. You are right, it was Germany until 1945, then became Poland. I think for the people of this town it's very important to feel the roots. This town was completely, until 1945, what is so-called Mitteleuropa. So all the great musicians of the past come here. There was a huge cultural activity. More and more discovered that great persons of the past were born here. You know, Otto Klemper came from here, for example, or Dietrich Bonhoeffer was born here. So, and I think there is the will, in a way, to come back to this great past. And music, and also to have this great and beautiful historical place is an important key to get this aspect. Jesteśmy w sali głównej wrocławskiego ratuszatu. Odbywały się najważniejsze oficjalne uroczystości miasta z udziałem patrycjuszy miejskich, z udziałem radnych miejskich. Tak było przez stulecie, od XV wieku aż do dzisiaj. Tutaj prezydent i Rada Miejska Wrocławia spotykają się, by świętować najważniejsze uroczystości w miejscu. Ale jest to też muzyczne centrum wykonawstwa dawnej muzyki. Tu przez wiele lat, ja myślę, że to był pierwszy ośrodek w Polsce, pierwsze miejsce w Polsce, gdzie regularnie odbywały się koncerty muzyki dawnej już od 80. lat. Również artyści przyjeżdżający do nas na nasze festiwale, Wrocławia Cantas i inne, tutaj mogą cieszyć się wspaniałym brzmieniem. Za nami budynek szczególnie ważny dla historii Wrocławia. Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu zawiera bowiem bardzo wspaniałą kolekcję starych druków, manuskryptów. Znajdują się tutaj również unikaty na skalę światową. Szczególnie włoska muzyka tutaj jest bardzo bogato reprezentowana, oczywiście ta związana z Wrocławiem. Dzieła Monteverdiego, Barbary Strozzi i innych kompozytorów tutaj w unikatowych egzemplarzach w Bibliotece Uniwersyteckiej. Now, you know, I'm very close to the music of Haydn since several years I start to record. So this, for me, is an incredible research and discovery, this repertoire. We can say, for example, about symphonies. It's the same thing for the second big oratorio by Haydn, the Seasons. I think the creation is very well known, and it was the first big oratorio by Haydn. It was incredible success, was performed always, even during the 19th century. And the second one, the Season, we say, is a much less known compared to the creation. So I was interested to propose this piece. I find the result is super interesting. I think it's really a discovery, and it's nice also. I think probably was never performed here in Wrocław. The idea in the festival is, let's say, to have an aspect of, let's say, mainstream music, and also to propose less known pieces, like, for example, Jahrzeiten or others. Jesteśmy w trudnych czasach, ale w przyszłość patrzymy z nadzieją, która wypływa od naszych słuchaczy. I mam poczucie, że wraca do naszych wnętrz sali koncertowych po to, że w sytuacji, kiedy jesteśmy skłóceni, w sytuacji, kiedy walka polityczna nas wciąga, kiedy wojna, agresja jest wokół nas, potrzebujemy miejsc, w których będziemy wspólnotą. Wnętrza koncertowe, nasze sale dają ludziom poczucie właśnie wspólnoty, a muzyka jest przestrzenią wolności. Muzyka daje im poczucie, że znajdują się w miejscu
gdzie takie wartości jak prawda są wciąż prawdziwe. Więc życzę sobie, aby coraz więcej było takich miejsc, w których naprawdę moglibyśmy poczuć się wspólnotą, by na powrót odnaleźć wartości wspólne dla naszej kultury.